Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tym razem z moich terenów, bo witam Was z Rzeszowa. Jak widzicie, stoi za mną ciężarówka. Jest to najnowsza ciężarówka Forda F-Max, która zaraz po swojej premierze na targach w Hanowerze w tamtym roku została ogłoszona ciężarówką roku 2019. Dokładnie rok temu miałam okazję osobiście uczestniczyć w tureckiej premierze tej ciężarówki. Dokładnie rok temu, co jest ciekawe. I wtedy nagrałam też dla Was filmik z wnętrza tej ciężarówki. Także dodaję Wam linka, zapraszam do obejrzenia szczegółowego filmiku z wnętrza tej ciężarówki. A dzisiaj miałam okazję pojeździć tą ciężarówką z naczepą, załadowaną piaskiem. Wybrałam sobie trasę w Bieszczady. A teraz zapraszam Was do środka. Przedstawię Wam wnioski i moje wrażenia z jazdy. Takie klimaty tutaj mamy. Zresztą myślę, że już widzieliście wnętrze Forda w poprzednim moim odcinku. Jest przestrzennie, 2,5 metra kabiny, jest bardzo jasno, jasne materiały. No myślę, że jest przyjemnie, klimatycznie. W tym aucie niebieskie światełko pasuje do koloru promowanego. No ale dobrze, dzisiaj nie będę się już skupiać na wnętrzu mieszkalnym dla kierowcy, bo to już Wam raz pokazałam, nie będę się za bardzo powtarzać. Dziś porozmawiamy o wrażeniach z jazdy. Za mną jest jakieś mniej więcej 250 km drogi. Wiem, że to może brzmieć trochę mało, ale pojechałam w Bieszczady, pojechałam drogę dosyć już górską, było dużo podjazdów 9-10%, takich samych zjazdów, drogi kręte, dużo miasteczek, dużo świateł, rond, tych prac, remontów drogowych, także trasa dosyć wymagająca. Drogi nieraz właśnie ciasne, z spadającymi poboczami. Także specjalnie wybrałam sobie taką wymagającą trasę, żeby przetestować to auto jak najlepiej. Nie sztuka jechać prostą drogą autostradą, prawda? I włączyć tempomat. Zatem tak, jak się prowadzi? Kabina jest bardzo miękka, więc dosyć się mocno kładzie na zakrętach. Na początku się trochę bałam, bo ja nie jestem przyzwyczajona do takiej miękkiej kabiny, więc na zakrętach ono tak się dosyć przechyla. Więc to też zajęło mi jakąś godzinę, zanim się do tego przyzwyczaiłam. Ale prowadzi się fajnie. Jeżeli chodzi o samo prowadzenie i manewrowanie, to kierownica, do kręcenia kierownicą trzeba użyć troszeczkę siły, co myślę, że będzie bardzo dobre dla młodych, początkujących kierowców, żeby nauczyli się rozważnego kręcenia kierownicą przy manewrach, przy cofaniu, a nie machania i kręcenia do oporu w prawo i w lewo. Kolejna rzecz, to jest jak auto się rozpędza. W pierwszą stronę jechałam bardzo dynamicznie i agresywnie. Cały czas sobie jemu dawałam kickdown, czyli po prostu redukowałam biegi i pod te góry paliłam go ile tylko dało i auto jest dynamiczne, fajnie się rozpędza. W tym trybie Eco Roll, no to wiadomo, to nie są za bardzo moje klimaty. Ja lubię jeździć dynamicznie i ostro. Nie przesadzając oczywiście, bo pewnie przesadzam, bo ja nie jestem tym takim człowiekiem, który o tak wyprzedza wszystkich, nie jestem. Aczkolwiek lubię dynamiczną jazdę, ale powiem Wam szczerze, że nazwałabym to auto posłusznym. Co mam na myśli? Czasami niektóre ciężarówki, mając w tym swoim trybie Eco Roll, czy tym trybie Eco, czy jakkolwiek to jest nazwane u danego producenta, to auto jest takie nieposłuszne. Ja gazuję, a ono nie chce jechać, nie? Tylko zastanawia się, co robić, jaki bieg i tak dalej. A tutaj w tym trybie Eco Roll, jak sobie gazowałam, to ono robiło to, co ja chciałam, nie? Także powiem Wam, że ten tryb Eco Roll, tutaj nawet ja go przeżyłam. Jakkolwiek to tam brzmi. Więc spoko. Kolejną rzeczą jest retarder. Ja jestem ciężko załadowana i retarder po tych górach, po tych zjazdach fajnie trzymał. To jest bardzo ważna rzecz, bo czasami różnie z tym bywa. Retarder dobrze trzyma. Kolejna rzecz to jest skrzynia biegów. Oczywiście zautomatyzowana. Też sprawnie i płynnie zmienia biegi. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, do ronda i przy różnych takich manewrach miastowych nie mota się, tylko fajnie wszystko płynnie zmienia biegi. To też jest bardzo ważne, że skrzynia robi swoje, a nie schodzi pół godziny, zanim znajdzie odpowiedni bieg. Albo nie, ten inny, nie? Więc spoko. Z tych najważniejszych rzeczy hamowanie, no spoko. Hamowanie dobrze, jest
Co bym tu chciała jeszcze powiedzieć? Ciężarówka ma też swoją nawigację. Ja jechałam na 2 nawigacjach na powrocie, bo wiecie, ja już te tereny znam sprzed ponad 10 lat, także drogi są przebudowywane, a dawniej jeździłam na busach i ja nie znam tych dróg pod kątem tonażowym. Także wolałam sobie mieć swoją nawigację włączoną, żeby sprawdzić, jak ta działa, i wszystko było ok. Nigdzie mnie tam nie chciała wprowadzić pod zakazy, więc spoko. Kolejną rzeczą jest oczywiście fotel, bo usiąść na fotelu i zrobić sobie na nim zdjęcie i posiedzieć chwilę, to nie jest to, co spędzić na nim cały dzień. I owszem, to jest tylko 250 km, ale to było ponad 6 godzin jazdy, bo trochę sobie tam jeszcze jeździłyśmy po Polańczyku, nie? Także było ponad 3 godziny w jedną stronę. Fotel jest dobrze skonstruowany. Po tym całym dniu tłuczenia się po bieszczadzkich drogach, zakrętach, chwilami dziurach, nie boli mnie kręgosłup, nie mam żadnego problemu. Nie miałam takiego zdrętwiałego kręgosłupa, więc myślę, że fotel też daje radę, a to jest bardzo ważne. No i tutaj takie, wiecie, miejsce pracy kierowcy, myślę, że jest ergonomicznie zbudowane, skonstruowane, przemyślane. Jest bardzo, bardzo przestrzennie. Jest bardzo dużo miejsca pomiędzy tutaj kierowcą a szybą. Widziałam po tym właśnie, jak chciałam sięgnąć do nawigacji, że było daleko. Brakowało mi chwilami ręki. Co bym wam chciała jeszcze powiedzieć o tej ciężarówce? Przy okazji premiery było trochę spekulacji na temat tej ciężarówki. Wiadomo, że zawsze, gdy pojawia się coś nowego, to ludzie może niekoniecznie to lubią, ale pamiętajcie o tym, że ciężarówka Forda to jest nowość tylko dla nas, na naszym rynku, ale Ford ma już 60-letnie doświadczenie w konstruowaniu ciężarówek. Nie wspominając o tym, że przecież Henry Ford był człowiekiem, który jako pierwszy wpadł na to, by produkować samochody taśmowo, by produkować, uruchomił linię produkcyjną. Zatem to nie jest pierwsza ciężarówka Forda. Owszem, na naszym rynku to jest nowa, a w związku z tym, że odebrała już liczne nagrody. Pierwszą nagrodą była nagroda Truck of the Year, czyli ciężarówka roku. Później posypały się inne nagrody. No i Ford zaczął wchodzić na nasz rynek, na rynek Europy Środkowej, Wschodniej, teraz hiszpański, portugalski i afrykański nawet. Nawet do Afryki wchodzi, także myślę, że to auto jest bardzo mocną konkurencją w swojej klasie. Wiecie co? Trochę bałaganu zrobiliśmy w tym aucie. Właśnie, bo ja nie byłam sama na tym teście. Że warto wspomnieć, że co niektórych to są stopnie i wejście do auta. Widzicie? Każdy kolejny stopień jest troszeczkę wysunięty, przez co się wygodniej wchodzi i wychodzi do auta. No dobrze, co wam chciałam, to już powiedziałam. Najważniejsze. Teraz zapraszam was do obejrzenia tego testu, bo ja nawet nie byłam sama na tym teście. Zapraszam was, moje kochane Bieszczady. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie za kierownicy najnowszej ciężarówki Forda F-Max. Dokładnie rok temu odbyła się turecka premiera, na której osobiście byłam. A dzisiaj witam was z Rzeszowa. Mam podpiętą patelnię i jedziemy w Bieszczady. Jesteś kamerze. Jedziemy w Bieszczady. Jedziemy w Bieszczady przetestować Forda. Także jedziemy. Otwiera się. Żeby było łatwiej wejść. Ostatnim razem takie rzeczy to w Kanadzie robiłam. Mamy piach. No dobra, tak chciałam, robimy test na pełnym obciążeniu. Będzie ogień. Głaskania to nie będzie. Nie ze mną takie numery.
No to ruszamy w trasę. Mam nadzieję, że nie gniewacie się na mnie za to, że pokazuję Wam tak dużo materiału z drogi, ale po pierwsze zależy mi na tym, żebyście widzieli, jaką drogą jechałam, a po drugie, no przecież wszyscy chcą rzucić wszystko i jechać w Bieszczady, więc jeżeli aktualnie nie możecie rzucić wszystkiego, no to przynajmniej jedźcie ze mną w Bieszczady. No dobrze, pierwsza część trasy jest za nami. Mamy ze sobą 123 na 4 km, ponad 2 godziny jazdy. Mamy takie spalanie 35,5, średnia jazdy widzicie 53 km na godzinę. Jechałam dynamicznie, jechałam agresywnie, mam eco-roll wyłączony. Więc no, wy się znacie na spalaniach, ja na Gabry tak się nie znam na spalaniach, ale wychodzi mi na to, wydaje mi się, że to jest spoko spalanie, bo my mamy praktycznie na pełno, jesteśmy załadowani, piachu na naczepie jest dużo, więc spoko. Na końcu powiem wam, jakie są moje wnioski z jazdy. Już wiem, co myślę o tym aucie, ale muszę się jeszcze przekonać, a teraz robimy taką akcję, że odpitamy naczepę i jedziemy gdzie? Na obiad!
do Polańczyka albo nad Solinę. Jedziemy sobie po prostu w Bieszczady. Tam jest ogólnie dosyć ciasno miejscami. Ja nie jestem pewna, czy miejsca, gdzie ja bym chciała dojechać, to raczej są z tonażem, zakazem dla ciężarówek, także nie chciałabym się gdzieś nas w kłopoty wpędzić. Więc chcemy też sobie porobić fajne zdjęcia z ciężarówką. Lepiej będzie bez naczepy. Także naczepa zostawiamy tutaj. Może jak wrócimy, to będzie. Ewentualnie może z zawartości trochę zniknąć, jak ktoś z łopatką przyjdzie. Ale co tam, piasek? Chciałabym sterkę przeharatać. Ale już ładnie to jest. No i to już jest. Tutaj jest skręt na Solinę, a my jedziemy na Polańczyk prosto, nie? Uwaga! Polańczyk! Pięknie, znowu jest tak pięknie. Nad Solinę. Ale fajnie. Solina. O, rondo tutaj jest. Ja nie pamiętam, że było tutaj rondo. Tutaj w górę. Tak jak jest parking, widzisz, pokazany. No, To w sumie możemy spróbować. czyli w prawo. Tak, skręcamy. w prawo pod górę. Tylko będzie stromo. Mamy przyczepność. Coś to zrobić. Samochody osobowe pisze, widzisz? Płatny. No ale na widok, o tutaj jakbyśmy wjechały. Dobre wideo. Jezus, się panu. O, jak ładnie. Pani nam odjedzie i będziemy robić zdjęcia. Najlepiej to się ustaw tak. Śmieje babka. Dojechałyśmy! To jest to! To jest ten widok, Iwonko. Piękny. Jezu. Będziemy chyba tutaj latać. Wyłączyć? No. Cel naszej podróży został osiągnięty. Ale fajnie, kurczę, patrzcie na to. zdjęć, nadrobiliśmy zaległości.
Witaliśmy się z Soliną i jedziemy na obiad. Lepsze miejsce zaliczałam. Ale mam bałagan na łóżku. Tam gdzie ja jestem, tam jest bałagan. Jest chaos artystyczny. Trzymaj się fort, bo z górki! Jesteś w kamerze? O, ja? Tak. Zostaniemy na stacji tygodniowej. No, bo tak ja mówię, że kurwa, może to się będziemy szmuglować. No nie? Masz go zatankowanego?